Ja się urodziłam 1931 roku na Wyrce, na Wołyniu. Jak Wyrka wyglądała, była wieś duża. My mieszkali przy drodze, niedaleko kościoła. No, szkołę mieli w tej wsi. Nie było tak bogato, ale i biednie nie było, bo jak ziemię obrabiał, miał kartofle, swój chleb, swoje kury, krowę. I ciocia moja, mamy siostra, robiła płótno, warsztat miała taki, to robiła płótno. A kto nie miał co do roboty, to poszedł drugiemu pomagać. Ten robił na drutach, ten szydełkiem, ta przędła, len sieli, no to przędli. Spotykali się, przechodzili na wieczórki. Ukraińcy dobrze żyli z początku i żenili się Ukraińcy z Polkami. I na wieczórki chodzili, tak gdzieś. Z początku naprawdę było dobrze. Niemcy jak przyszli, no to swoje rządy tam robili, ale ludzie i wódkę pędzili. Oni nie bardzo pilnowali, ale oni chcieli świniaka jakiegoś. No to ludzie pochowali wszystko. To oni wezmą prosiaka na rękę i idzie i tego prosiaka tam zatarmosi. Jak on kwiczy, no to matka się odezwie. No i znajdą świnię i zabiją. Pamiętam przecież wojnę, jak się zaczęła, bo ojca zabrali na wojnę. Mama została, my chore wtedy byli, difteryt czy co mieliśmy. Mama bardzo płakała. To nie było ojca 33 dni. Był w niewoli u Niemca, a potem z wojny wrócił do domu. Już był z nami. Był u nas Skiba, młody nauczyciel, wysoki, ładny, przystojny był. Uczył mnie. On był porucznikiem. On tak bardzo starał się bronić, żeby zdobyć, bo chłopców było dużo, ale broni nie było. Stryjek Bolesław naszymi końmi powiózł jego, zajechał tam do lasu. Powiedzieli, że tam broń jest i amunicja, żeby on jechał. Tam przyszli te Ukraińcy. Z początku po polsku rozmawiali, a potem po ukraińsku. I stryjek przyjechał do domu, koń mi mówi, że Skibę zatrzymali. Powiedzieli, że on trochę później przyjdzie. Jak Polacy zaczęli szukać, gdzie on się podział, to ta Ukrainka mówi, nie wyzdradźcie mnie i puśćcie mnie żywą, to ja wam pokażę gdzie. No i pokazała, że tu jest on utopiony, zabity, utopiony. Zamordowali go. Swastykę to wyciętą miał, tu miał wypaloną. Przywieźli jego do Wyrki, bo on nie był z Wyrki, on gdzieś z Polski tam był, ale nawet rodzina chciała zabrać jego ciało, ale ludzie nie pozwolili, dzieci płakali. To nasz pan, my będziemy do niego na cmentarz chodzić. I jego przywieźli tam na naszą wieś, tam jemu trumnę zrobili, tam jego na naszej wsi pochowali. 16 lipca z rana poszła siostra z mamą na jagody. Daleko kawałek był, ale z mężczyznami oni kobiety pojechali, a my zostali w domu i w koło strzelali. I paliło się to tu, to tam, gdzie dymy widać było. A oni spotkali, tam tak dużo było ludzi, mężczyzn. To mówili, że to partyzantka i to już banda była. Oni nazbierali jagód, przynieśli do domu, pojedli my, a mama mówi, jutro ugotuję pierogu z jagodami. No i czekaliśmy, że ugotuje mama, ale już Pan Bóg nie dopomógł ugotować. Była taka umowa, jak dzwony biją bez przerwy, to na naszą wioskę napad. Ukraińcy napadają, a jak z przerwami, to znaczy, że na inną wioskę. Słyszymy, dzwony biją. Wyszli na dwór, no nie przestają bić, to znaczy, że na naszą wioskę. I no gdzie uciekać? Jak wszędzie Ukraińcy i gdzie uciekać? Huta Stefańska 6 kilometrów od nas była i tam i z bronią więcej mieli, ukopy już tam pokopali, bo przecież to się dawniej już zaczęło dziać. To my na hutę 6 kilometrów pieszo po nocy i łąko, i polami, którędy mogli, dotarli jakoś tam do tej huty.
Przyszli, tam była krowa zabita, sterczała do góry nogami, taka upuchnięta. I te Guhuty mówią, że u nas już był pierwszy napad. My, mówi, odparli ich, a to już drugi. No my tam pobyli, brak wody, brak chleba, bo tyle ludzi zebrało się. I zaczęli Ukraińcy z moździerza walić. No to już nie ma ratunku, trzeba z powrotem uciekać. I my stamtąd wyruszyli i zaczęli uciekać. Ale dzięki Bogu taka mgła była jak mleko. To dzięki Bogu Matka Boska z płaszczem tym była, że nas osłoniła, bo przecież nas by wybili wszystkich po drodze. Ale i polami szli, i łąkami, gdzie kto mógł. Widziałam 10 ludzi zabitych, było rzędami leżało, co Ukraińcy zabili. Potem jednego widziałam, rękę odrąbaną miał, też już nie żył. To tam kogoś się widziało. Jak my z Huty uciekali, to oni powtórnie nas tam napadli. Zaczęli mocno strzelać, to my popadali do rowu i leżeli. Potem jak przestali strzelać, to my wstali i ojciec mówi, chodźcie tędy, nie pójdziemy poza młynem, bo tam ich może być pełno. Już jak my przyszli do naszego domu, to nasz dom tylko poduszki jeszcze się paliły. A dom był drewniany, słomą kryty, tynk oblatywał, a to drzewo paliło się, dach się spalił. Cała wieś spalona, ani jednego domu nie ma całego, nie tylko na naszej wsi, ale wszystkie polskie wsie. Bo Ukraińców było 2 razy więcej jak Polaków. Mama Jadzi to była ojca mojego siostra. Jadzi mama Frania, a ojciec Michał. Ona bardzo kochała rodziców, oni ją kochali, bo tylko ją jedną mieli. No, ona lubiła u nas być, bo bardzo lubiła moich rodziców. Nawet i nocowała u nas. Później jak te bandy były, to już nie chciała nocować, bo mówi, mnie rozłączą z mamusią, a nie wiedziała biedna, że ją rozłączą. Jak oni uciekali, ona była z matką i z ciotką. I oni wozem uciekali. I potem im Ukraińcy zabrali konia, a wóz został. Ta ciotka jej z wujkiem była, wujek mówi, ja pójdę na wioskę, konia jakiegoś znajdę, ale poszedł, już nie wrócił. A ona była z matką. Ukrainiec strzelił, ranił córkę. To matka krzyknęła, zabili, ona zemdlała, zabijcie mnie. On strzelił drugi raz, ciocię zabił, matkę jej, a ją drugi raz ranił. Ja się z tego wozu zleciała i poszła do mamy, ale mama mnie żyła. Tam tarmusiła ją, ale mama nie odzywała się. No to ona z początku położyła się, z mamą spała nocami. Potem jak mama cuchnąć zaczęła, no to ona odeszła od mamy, ale niedaleko spała tej mamy. I tak ona żyła, kłoski jadła, pszczaw szukała. Ona podobno 6 dni tam w tym życiu była, a potem Ukraińcy przyszli żnąć żyto. I zobaczyli, że ona jest. Wzięli ją do siebie, ale ona uciekła z powrotem do matki. Jak dali jej drugi raz chleba i sera, ona to zjadła, to już od nich nie uciekała. Potem dowiedzieli się, że wujek żyje, a wujek do Ameryki chciał wyjechać. Jak powiedzieli jemu, że Jadzia żyje, a on mówi, wy chcecie, żebym ja nie wyjechał. Ja nie mam do kogo tam wracać. Dali zdjęcie jemu, wujkowi, i uwierzył. I dopiero wrócił do tej Jadzi. My dotarli do Grabiny. W Grabinie pociąg towarowy przyszedł. Nas ładowali jak krowy i do Niemiec powieźli. I zajechali do Niemiec, tam do Bałora. On nas zabrał z miasta Lwówka, do siebie do domu zawiózł i my tam u niego pracowali. To już był 44 rok. Tam on miał wychowanicę, 25 lat miała.
Ruskie przyszli i oni wzięli kto to. Szukali kogo zgwałcić. No i złapali tą Niemkę, Eletą. Nikt nie ucieka, bo nikt nie wiedział, co będzie. Z korytarza zaprowadzili do pokoju, 18 ją gwodziło. I jak odjechali ruskie, ona jej pokrwawiona, jej porwana sukienka na niej, spłakana taka. No, Bauer mówi, zaprzęgaj Karol konie, jedź za front. I my jak pojechali, aż zatrzymali się pod czeską granicą.